Minecraft na PSP. Bardzo mało znana wersja gry stworzona z myślą o starym już prawie 20-letniej konsoli przenośnej, która zaczynała od polskiego programisty Drakona, tworząc na pewien konkurs Lamecrafta. Była to gra bardziej podobna do Minecraft Classic z pewnymi zmianami. Po jakimś czasie zostały stworzone modyfikacje, a później wreszcie i deweloperzy, co zmienili port w taki, który dzisiaj znamy. W obecnej wersji Minecraft na PSP, wspieranej od Regent Studio, gra przynosi usprawnienia wprost z następcy PSP, Vity czy chociaż Java Edition. Cóż, jedynym problemem tego portu jest sam silnik gry, który mocno ogranicza funkcjonalność. W takim razie przyszedł na ratunek pewien gościu, którego za niedługo zobaczycie na ekranach. To będzie prawdziwe trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o rozwój projektu Minecraft na PSP. Zapraszam. Zostaw suba i łapkę w górę. Nathan Burgoi, w internetach jako Indersense, niezależny programista i technik informatyk. Interesuje się w programowaniu głównie na stare konsole. Tak w skrócie, nie będę tego dużo wymieniał, macie wszystko na jego stronie w GitHubie, link w opisie. No dobra, ale po co nam taka informacja? Ano dlatego, że gościu postanowił obrać sobie cel. Stworzyć nowy Minecraft na PSP, zupełnie od podstaw, to znaczy inaczej. Minecraft na inżynierii wstecznej na stare konsole, coś podobnego na Java Edition, ale napisane w C++. Pozwólcie, że wszystko co będę opowiadać zostanie to rozłożone na mniejsze części w następnych filmach, ponieważ tego materiału od tego twórcy jest dużo oraz dzisiaj pierwsza część z nich. 17 czerwca 2019 roku pojawił się pierwszy film tego dewelopera. Po prostu poprawiona wersja od innego twórcy, Wuliu. Kiedy to było już? Parę lat temu? Głównie tutaj się zmieniły animacje. W filmie zostało niby pokazane, jak nasza postać się trzęsie oraz animacja liści i trawy. Z mniejszych zmian menu główne zyskało nowe tło i nowe tekstury. 3 lipca tego roku tutaj jest śmiesznie, bo zmieniono kształt słońca i księżyca. Nie wiem, co twórca miał na myśli, co zostało jeszcze dodane. Na pewno naprawiał błędy. Wersja to 0.2. 3 dni później po tym rozpoczęto pracę nad serwerem. Serio. Pracował i dzisiaj w jego porcie można zagrać multiplayer, ale o tym wkrótce opowiem. Ten film pokazuje demo gracza z PSP, który połączył się z serwerem na komputerze. To był dopiero początek. A co było dalej? 20 lipca pojawił się film z informacją, że Minecraft na PSP będzie napisany na nowo ze wsparciem PSP, Windows i Linux, żeby było wygodniej. Nikt nie wiedział, że wsparcie zostanie rozszerzone o dodatkowe konsole. Zapowiedział wersję 0.3. Będzie to zupełnie nowy build, który na razie ma pokazać wczesny wygląd gry. Ale zanim to się pojawi, będą się pojawiać snapshoty, z czego pierwszy to 19W27A. 28 lipca, czyli aktualizacja informacyjna 19W30. Dostaliśmy wtedy informację, w której Minecraft na PSP będzie miał nowe menu główne oraz porzucenie silnika Lamecrafta. Zbugowane na starcie projektu na zupełnie nowy, napisane na nowo początkowo w C++ wersji 2003, a później wersji 2018, a potem 2020. W momencie, kiedy film pojawił się, wczesny prototyp ma kilka błędów, więc tutaj jest jeszcze trochę do roboty. 3 sierpnia 2019 roku, czyli kiedy wypuszczam swój pierwszy film, ten gościu wprowadza aktualizację 19W31. A co głównie się zmieniło? Nowe menu główne z muzyką w tle, działającym splashem oraz panoramą z aktywnym blurem, rozwinięte z Minecraft Java Edition ze wsparciem dla wielu języków, skopiowane z wersji komputerowej. Będzie też również nowa czcionka, ale to nie na tą chwilę. Na razie nie działają przyciski, a w przyszłości ma zostać dodane opcje gry. Tydzień później po tym zostaje wydana aktualizacja 19W32. Jak obiecał, tak obiecał. Mamy tłumaczenia na bazie wersji Java 1.13 plus pierwszy ekran opcji gry. Na tym filmie widać też, że logo zostało zmienione już bez napisu PSP Edition. Następna wersja, czyli 19W34A,
wydana została 26 sierpnia 2019 roku. Teraz ustawienia gry mogą zostać zapisane w pliku konfiguracyjnym, dzięki czemu, kiedy uruchomimy grę jeszcze raz, język przez nas wybrany nadal jest ustawiony. Wcześniej tak nie było. Można teraz wyjść z gry z poziomu przycisku. Ulepszono ekran ustawień, które też można zapisywać. Teraz można ustawić pole widzenia za pomocą suwaka, wszelkie ekrany z wersji Java Edition, dostosowanie skórki, dźwięki, muzyka, ustawienia graficzne. Tutaj nie jest potrzebna opcja full screena, poziomu mi-pumpingu, bo PSP oczywiście tego nie wspiera. W przyszłości ma być dodana opcja paczek tekstur wraz z ich wsparciem oraz snooper, czyli informacji o rozgrywce i diagnostyka sprzętu. Nie wiem, czy to jest potrzebne do PSP. Także ekran multiplayera i trybu jednoosobowego, pewnie tylko na wejście do tego menu. Jest w planach zrobienie podstawowego klienta, gdzie będzie można wejść do gry, sprawdzić, czy się wyrenderuje, po prostu pokazać jako wersję gotową do zobaczenia, czy jedynie co będzie można zrobić na razie, to zobaczyć niebo oraz może poruszać się kamerą. Trochę czasu minęło, ale 2 września opublikowano wersję 03 Pre-Release 1. Wszelkie elementy do menu głównego zostały zrealizowane, zanim zaczęto pracę nad kodem sieciowym oraz nad klientem. Wiele elementów kodu zostało dostosowanych do C++ 2017 ze strony procesora oraz pamięci RAM. Nadal część kodu jeszcze bazuje na C++ 2003. Oprócz tego ulepszono silnik audio gry w celu lepszych efektów i większych możliwości. Lepsza manipulacja tekstur czy obrazów w pamięci konsoli. Jakieś poprawki do menu, co jeszcze powiedział, że wersja na PSP będzie 1:1 w stosunku do wersji Java. W planach jest dodanie launchera do PSP, w którym logujemy się do konta Mojang czy Microsoft, zanim zaczniemy grać w grę. No i powiem wam, że to nie ujrzało światła dziennego ze względu na może krytykę graczy i problemy prawne od studia Mojang. Powiedział, że finalnie w wersji 03 to się nie pojawi i nigdy to się nie pojawiło. Z tego co się dowiedziałem, najpierw będą prace nad multiplayerem, bo single player ma jakiś problem z kompilacją kodu. Wersja 03 będzie tylko wersją sieciową gry i tylko grywalne na PSP. Trochę to dziwna decyzja z tej strony, co nie? Ponad tydzień później kolejny snapshot 19W36A, tym razem pokazane na prawdziwym PSP. Kolejny rozwój modułu sieciowego. Od teraz do wejścia multiplayer gra wymaga od nas połączenia do sieci z poziomu PSP. Po udanym połączeniu wpisujemy nazwę użytkownika, jaką chcemy. Nie jest jeszcze do końca zaimplementowane. Wprowadzono wczesną wersję połączenia bezpośredniego. Można wpisać adres IP. Po 3 tygodniach roboty w 19W39A przeprowadzono udany test połączenia z serwerem Minecraft. Na razie na PSP nic się nie pokazuje, ale w konsoli serwera już widać, że gracz z PSP dołączył, także to dopiero początek. Przechodzimy dalej. Po długiej przerwie 17 listopada 2019 wydano wersję 03 Pre-Release 2. Oprócz zmian wprowadzonych w snapshotach dodano wczesną wersję trybu jednoosobowego i można nawet wejść. Na chwilę obecną jest niebo z cyklem dnia i nocy, które trwa obecnie 2 minuty. Tekstury pochodzą z wersji od Woolio i są nieco zmodyfikowane. 8 grudnia kolejny snapshot 19W48A, czyli nowe tekstury. W sensie zmiany w ładowanie tekstur, o tak może lepiej. Szybsze ładowanie do pamięci fizycznej, głównie dla przedmiotów podczas gry oraz wczytywania własnych paczek tekstur. Nowy algorytm ładowania tekstur. Wspomniał też, co się pojawi na święta. Generowanie chunków, czyli terenu. Nieskończony generator świata, dzięki czemu możemy latać po świecie, ale na płaskim. Ale to ma się zmienić w wersji 04, gdzie generator ma przypominać ten z Java Edition. Tyle na razie wiadomo było. 10 dni później zapowiedź. Jest pokazany kawałek płaskiego świata, no i to tyle z teasera. W święta wyszedł Minecraft na PSP 03 Pre-Release 3 na początek. Jak mówił, to się pojawiło. Płaski nieograniczony świat, latanie do woli. Co ciekawe, to działa na PSP serii 1000 zwanym FAT. Render Distance działa maksymalnie na 4 chunkach na tym modelu.
Natomiast w lepszych modelach serii 2000, 3000 Street czy Go Render Distance będzie ustawione na 8 chunków, co jest wystarczające. Cóż, renderowanie podczas latania nadal jest wymagające sprzętowo i powoduje spadki wydajności. Na razie na wszystkich modelach będą tylko 4 chunki. Naprawiono błąd, w którym język inny niż angielski powoduje crash gry przy wejściu na single player. Również glitch z silnikiem dźwiękowym został naprawiony. Teraz płynnie działa. W grze jedynie słychać muzykę z gry. Już kolejna aktualizacja została zapowiedziana. Możliwość stawiania i niszczenia klocków. Podstawowa rzecz w Minecrafcie. Roadmap na 2020 rok. Planowano ukończyć Minecraft PSP w trzecim czy czwartym kwartale tego roku. Sporo przyszłościowych aktualizacji. Dość ambitne plany jak na port starej konsoli. Czy to się sprawdziło? Czas pokaże. Pierwsza wersja na nowy rok 03 Pre-Release 4 była raczej małą aktualizacją. Gra została pod pewnymi względami skompresowana i bardziej zoptymalizowana. Nieużywane i stare biblioteki zostały usunięte. Jest stawianie i niszczenie bloków. Na razie możemy budować zamki z ziemi. Jak zwykle naprawiono błędy. W tej wersji występuje glitch podstawionych klocków. Wspomniany był launcher do gry z podobnym światem jak launcher z Java Edition. No i wreszcie 17 stycznia 2020 roku pojawiła się pełnoprawna wersja 03. Stabilna wersja naprawiła glitche i błędy. Ważną zmianą jest launcher, który pobiera asety z komputera w wersji 1.12.2 łącznie z teksturami. Nie została dodana weryfikacja konta Minecraft. Launcher potrafi aktualizować grę oraz wyświetlić zmiany. W tle widzicie, że Minecraft na PSP z poziomu komputera można zainstalować za pomocą instalatora, by potem wgrać do PSP lub przetestować na emulatorze PSP. No dobra, a teraz omówimy to, co powiedział na temat przyszłej wersji 04. Zaimplementowanie wszystkich bloków z gry. Dodanie terenu z biomami. Nowe funkcje gry. Prace nad nową wersją zaczną się w następnym miesiącu. Po ukończeniu zacznie się robota nad wersją 05, która wprowadzi początki trybu przetrwania. Póki co to na tyle w tej części. Następna nie wiem kiedy się pojawi, gdyż mam parę spraw na głowie. Na pewno w kolejnym odcinku zajmiemy się kontynuacją projektu tego twórcy. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał i subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie i dajcie łapkę w górę i do zobaczenia.